Siema, tu wahacz. Dacia poszła na grubo, przygotowując lifting swego elektrycznego Springa, bo zmiany, jakie zaszły, spokojnie mogłyby oznaczać zupełnie nową generację, a nie tylko odświeżenie aktualnej, i mocno wpływają one na odbiór tego modelu. Zapraszam na krótki film z wrażeniami z też krótkiego pierwszego kontaktu z poliftingowym Springiem. Zacznijmy od wyglądu nadwozia. Dacia Spring pojawiła się na rynku w 2021 roku i pomimo bycia wtedy zupełnie nowym modelem, to nie robiła ona dobrego wrażenia w tym obszarze względem na przykład też świeżej wtedy trzeciej generacji Sandero. Widać było, że producent wziął stare części i stare rozwiązania, aby było możliwie tanio, i w sumie było, bo podczas premiery, tak jak zresztą i teraz, mamy do czynienia z najtańszym elektrycznym modelem na rynku. W chwili obecnej Spring prezentuje się jednak znacznie lepiej, bo pomimo tego, że jego bryła pozostała po staremu, to zupełnie przeprojektowane zostały przód i tył, które przystosowano do współczesnej filozofii stylistycznej marki, i Springa postrzegać można teraz, patrząc od frontu, jako takiego mini Dustera i wygląda on naprawdę ok. Warto przy tym brać poprawkę, że do jazdy były dostępne egzemplarze w topowej odmianie Extreme, ale kształty zderzaków czy pasy łączące lampy są w każdej z wersji takie same i one wyglądają dobrze. W Extreme dostaje się ponadto czarne kołpaki, które całkiem skutecznie imitują aluminiowe felgi na skromnych 15-calowych kołach. Mamy też wzorzyste naklejki na zderzakach, które akurat moim zdaniem nie poprawiają wyglądu samochodu, no ale komuś może się spodobają. Całościowo jednak na zewnątrz Spring wygląda moim zdaniem znacznie lepiej niż wcześniej i w sporej części zniknęło w nim wrażenie przestarzałości, budżetowości i teraz jest po prostu sympatycznym, małym samochodem. We wnętrzu również można mówić o zmianach, które zupełnie odmieniły oblicze testowanej Dacii, i to w pozytywnym aspekcie, bo nowa jest cała deska rozdzielcza i drzwi i mamy tutaj znowu wyraźną inspirację innymi, świeżymi modelami tego producenta. Wciąż materiały są wszędzie twarde, ale mają lepszą odczuwalną jakość, więcej kolorowych wstawek i to wszystko znacznie poprawia wrażenie. W testowanej wersji Extreme mamy też 10-calowy ekran systemu inforozrywki z wbudowaną nawigacją i najnowszym daciowym oprogramowaniem i działa on bez zarzutów. To znaczy oferuje prosty, przejrzysty interfejs, odpowiednią szybkość działania, a dostęp do takich rzeczy jak audio, telefon czy ustawienia samochodu jest bezproblemowy. Jest też obecna bezprzewodowa integracja z Android Auto i Apple CarPlay. W biedniejszych odmianach w standardzie zaś wciąż dostaje się uchwyt, gdzie można włożyć swój telefon i sparować go z samochodem poprzez dedykowaną aplikację. Pod miejscem, gdzie może być ekran, znalazł się zupełnie przeprojektowany panel klimatyzacji, gdzie stare pokrętła zastąpiły zgrabniejsze elementy sterujące, ale wciąż fizyczne. Nad klimatyzacją obecny jest rząd przycisków do dodatkowych funkcji, w tym sterowniki szyb z przodu, co jest przypomnieniem, z jakim autem mamy do czynienia, bo na drzwiach nie pociągnięto żadnej wiązki elektrycznej, więc z deski rozdzielczej steruje się też lusterkami. Otwieranie maski czy regulacja świateł również wyglądają bardzo tanio, ale chyba najbardziej eksponowana budżetowość pozostała w przypadku odpalania silnika, ponieważ Spring wciąż ma fizyczny kluczyk, który trzeba przekręcić w stacyjce, co w elektryku jest bardzo dziwną pod kątem odczuć procedurą. Poza tym jednak archaizmy mało zwracają na siebie uwagę, a w obszarach, które zwracają, zaszedł duży postęp. Mam na myśli także kierownicę, która zyskała ładniejszy projekt i więcej przycisków, bo w chwili obecnej z jej poziomu sterować można też komputerem, który został rozbudowany i teraz w każdej wersji w standardzie dostaje się 7-calowe elektroniczne zegary przeszczepione z Dustera. Oferują one klarowny podgląd wszystkich najważniejszych parametrów dotyczących jazdy. No właśnie, a jak się nowym Springiem jeździ? Zacznę od tego, że tak jak wcześniej nie ma co zrobić z lewą stopą, bo nie wygospodarowano na nią podnóżka, co wypada bardzo kiepsko, i gdy ktoś jest do niego przyzwyczajony praktycznie z każdego innego współczesnego auta, to będzie znowu czuł się dziwnie. Poza tym Spring oferuje takie same parametry układu elektrycznego jak wcześniej, to znaczy akumulatory 26,8 kWh. Podczas jazd testowych w warunkach miejsko-podmiejskich samochód zużywał średnio 12,2 kWh na 100 km, więc jego akumulatory na około 200 km przy dodatnich temperaturach powinny wystarczyć. Zatem jeśli ktoś poszukuje małego elektryka do miasta, to są już rozsądne, akceptowalne wartości.
To samo mogę powiedzieć o dynamice, która na trasie się nie sprawdzi, bo nawet w mocniejszym wariancie 65 koni, którym jeździłem, osiągnięcie na przykład około 110 km/h na drodze ekspresowej jest już wyzwaniem, a czas sprintu do setki wynoszący 13,7 sekundy też o czymś świadczy, ale przy prędkościach miejskich samochód jeździł żwawo i jak na elektryka przystało, reagował na wciskanie gazu szybko i powtarzalnie, więc w punktowym przyspieszaniu niejednego spalinowca mającego kilkadziesiąt koni więcej mógłby zaskoczyć. Springa ładować można prądem zmiennym z mocą do 7,4 kW i wtedy proces ten trwa do pełna 4 godziny. Można też dokupić ładowanie prądem stałym do 30 kW za 2750 zł i wtedy do 80% czas skraca się do 45 minut według katalogu. Z kolei za 1200 zł w Extreme pojawiła się możliwość ładowania zwrotnego V2L i zasilanie urządzeń na 230 V z akumulatorów samochodu. Spring oferuje też wariant 45-konny, ale on występuje wyłącznie w bazowej wersji Essential, która sprawdzi się raczej u np. dostawców jedzenia, a ja kupując tę odmianę dla siebie na dłużej, żałowałbym w końcu, że wydałem i tak 76 900 zł i dostałem tak spartańskie wyposażenie i czas sprintu do setki ponad 20 sekund, dlatego lepiej moim zdaniem dopłacić do środkowego Expression albo Extreme. Swoją drogą testowany model po liftingu nie podrożał, a względem oferty np. sprzed 2 lat wyraźnie potaniał. Egzemplarz testowy doposażony maksymalnie kosztował około 97 000 zł, ale warto brać poprawkę, że Spring kwalifikuje się na dopłaty w programie Mój Elektryk, więc tę cenę można obniżyć o maksymalnie 27 000 zł. I muszę przyznać, że po liftingu zakup tego auta nabrał według mnie znacznie więcej sensu, to znaczy oczywiście trzeba to robić, będąc świadomym jego ograniczeń, bo w trasy się Spring zupełnie nie nadaje przez silnik, ale też wyraźnie wspomagany układ kierowniczy czy hałas przy wyższych prędkościach, ale jeśli ktoś ma swoje gniazdko w garażu, to do jeżdżenia po mieście z dostępnymi buspasami czy darmowym parkowaniem jest to ciekawa opcja. To parkowanie swoją drogą będzie też łatwe ze względu na 370 cm długości i 158 cm szerokości, zatem naprawdę małe rozmiary nadwozia. W każdym razie, tak jak Spring przed liftingiem raził cięciami kosztów i trudno byłoby mi go wybrać w świetle tego, co Dacia oferuje w podobnym cenowo Sandero, tak teraz postrzegam go po prostu jako zwykły mały samochód, który ma być tani, ale który nie sprawia już zbyt taniego wrażenia. Przy sprecyzowanych oczekiwaniach Spring może być aktualnie naprawdę fajnym towarzyszem do miasta. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszych jazd tym elektrykiem po odświeżeniu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film o nim się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!